Witam serdecznie. Nawet mamy dzisiaj ładną pogodę. Powiem wam, że w nocy już są zerowe temperatury, więc przyszła pora na wykopywanie u mnie dali. Oczywiście potrzebujemy rękawiczki, nóż będę obcinała, oczywiście łodygi i łopatę do wykopywania. Przywiozę sobie taczkę. Będę w taczkę składała te bulwy. Zobaczę, ile mi się dzisiaj uda wykopać. Ile mi się uda, to mi się uda, a pozostałe będę kończyć na pewno kolejnego dnia. Także biorę się za obcinanie po kolei łodyg. Odkładam je na razie na bok. Tutaj są wszystkie te słoneczniki, które były wycięte. No, zmarnowałam, szczerze powiem, w tym roku dolię, bo słoneczniki mi zagłuszyły i one nie pokazały tego, co powinny. Są to dali, które w większości w tamtym roku miałam wysiane z nasion, czy 2 lata temu, i fajnie one u mnie się przechowały. No i są to właśnie głównie drobno takie kwiatowe, ale zdarzają się też ładne egzemplarze. Także ja się zabieram za wykopywanie. Potem wam pokażę, ile mi się dzisiaj udało wykopać. Opcjonalnie wam dogram kolejnego dnia, żeby tutaj wszystko już było fajnie zrobione. No i powiem wam tak, rozmachałam się z tym ścinaniem i pościnałam wszystkie dalie i na dzisiaj pewnie roboty koniec, a jutro będę je po prostu wykopywać. Oczywiście mam tu pomocników, wiadomo. O, zobaczcie. Wszystkie ładnie ścięte. No trochę tego materiału zielonego jest, no trzeba też będzie to wywieźć. Na razie sobie tutaj z boku na kupę poskładałam. Zostawiłam tylko te po prostu kanny. No i oczywiście kociaki cały czas tutaj mi towarzyszą. One się tu lubiały chować w tych daliach, a teraz matka im zlikwidowała królestwo chowania się. No cóż, jutro będę to wykopywać, bo już na dzisiaj mam dosyć. No już się późno też robi, także takie prace na dzisiaj wykonane są, widzę, ładniejsze będą karpy, mniejsze, także jutro to wszystko będę wykopywać. Już będę miała gotowe, poobcinane i tylko wykopywać. O, zobaczcie. Co ty tam robisz? To jest kopytki. Misterów drugiego planu nagrywam. Także widzimy się jutro przy wykopywaniu. U was chwila, u mnie na drugi dzień po prostu to będzie. No i moi drodzy, kolejnego dnia, jak mówiłam, miałam wykopywać, ale nie wykopywałam, bo niestety padał deszcz i wzięłam się dopiero na 3. dzień po ścięciu tych części zielonych. Wykopałam na razie 2 rzędy bulw, no troszkę się zmęczyłam, no jednak jest to ciężka praca. Trzeba dobrze podważyć i wykopywać. Troszeczkę jeszcze tą ziemię otrzepię, zapakuję na taczkę i na razie poukładam w szklarni, niech one sobie obsychają, żeby nie były narażone na warunki atmosferyczne, na deszcz i tak dalej. Ale zobaczcie, niektóre bulwy no to są naprawdę piękne. Także sprzątam to, zobaczę, ile mi się jeszcze uda dzisiaj to wykopać, a oczywiście pomocnicy są, wiadomo. Jeszcze mam raz, 2, 3, 4 rzędy, czyli 3. część wykopana, 2 rzędy, jeszcze 4 zostało. Może jeszcze z 1 chociaż wykopię, zobaczymy, a reszta może na jutro lub po południu. Wiadomo, że nie można się przepracowywać, także zbieram to, otrzepię troszkę ziemię, wywiozę do szklarni i takie to prace jesienne. Potem wam pokażę, ile finalnie będzie, jak wszystko będzie wykopane, to wam dogram. I niech one sobie obsychają, potem je przechowuję po prostu w kotłowni, w wiaderkach, pudełkach zasypane trocinami. Muszę się w trociny zaopatrzyć. Te dołki troszkę trzeba porównać. Wiadomo, ja od razu sobie wykopuję, jak jest
są korzenie słonecznika, bo wiadomo, potem to glebo gryzałką będzie robione, a jak będą korzenie, to wiadomo, że można noże sobie poobrywać. Także działam dalej. No i powiem wam, skończyłam robotę. Wszystko wykopałam, korzenie słoneczników, dalię. Zwiozłam już do szklarni. Na razie ich ziemi jako taką nie obtrzepywałam. Co się samo obsypało, to się obsypało. Jak obsechną, to wiadomo, że ziemia sama obleci. Będzie wtedy widać, czy jakieś zgnite, czy coś, to będzie do przebrania. I tutaj to wszystko jeszcze tylko zostało do sprzątnięcia. Powiem wam, że jest tego multum. No pracy też było, więc co? Idziemy do szklarni. Pokażę wam, jak to wszystko po wykopaniu wygląda. Jest tego ojojoj. No i jesteśmy w szklarni. No oczywiście psy mi tutaj będą zagłuszać wszystko. Mam nadzieję, że mnie będzie jako tako słychać. Albo sobie zaraz dadzą spokój, bo tutaj zaczęli latać chodnikiem i psy się ściekają. Dalej wykopane, porozkładane. Oczywiście nie obyło się bez takich, wiecie, oberwanych kawałeczków i tak dalej. To wszystko sobie tutaj poskładałam. Ja potem biorę 5-10 takich kawałków, w dołek zasypuję i też to wysadzam i wychodzi taki miks. I powiem wam tak. Ogólnie moje bulwy są bardzo duże. Potencjalnie można sobie kupić. Ja sobie rozmnożyłam w większości z nasion te moje dalie. Nasiona jeszcze mam, ale wiadomo, już nie będę wysiewać, bo po co, bo jest tego aż multum. I zaraz wam ogrom tego wszystkiego pokażę. Ale jak kupujemy na przykład dalie gdzieś tam na Allegro, czy gdzieś od kogoś, no to kupujemy coś takiego. O, ja wam tutaj położę. Akurat taki mały się trafił. O, oberwał się od czegoś. No coś takiego kupujemy. No to nie jest jakaś taka, wiecie, bulwa rewelacyjna. No wiadomo, że jeżeli jest zdrowa, dobrze przechowana po zimie, to nam fajnie się też to rozmnoży. Ale w pierwszym roku po tym, właśnie po wysianiu, jeżeli damy dobre nawożenie, to taką właśnie też bulwkę można uzyskać. Czyli w pierwszym roku przykładowo po wysiewie z nasion taka bulwka albo ciut mniejsza będzie. Także można sobie fajnie rozmnożyć. No i przede wszystkim takie dalie, w zależności też od rodzaju dalii, taka bulwa no troszeczkę kosztuje. Jeżeli chcemy mieć 2-3, no to dobrze. Ale jeżeli ktoś jest, jak to się mówi, napaleńcem, pasjonatą, tak jak ja, no to wiadomo, że więcej trzeba. Ktoś do mnie przyszedł, zobaczcie. Zobaczcie. Kto tu przyszedł do mnie? Także troszeczkę trzeba zapłacić, a nasiona, wiadomo, fajnie sobie można rozmnożyć. To już wam pokazuję ogrom tego wszystkiego. No jest tego. Jest. Sama się dziwię, że aż tyle jest, ale co roku, wiadomo, się powiększa ilość tych karp. Jeszcze coś nowego zawsze dochodzi. I tak, no tutaj takie może nie za wielkie egzemplarze, no ale taka bulwa, no to już jest, wiecie, dosyć właśnie też dorodna. Jak na by było kupną bulwę. Tutaj jeszcze widać pozostałości starych bulw. To wiadomo, kto mi wszystko podsechnie, to muszę to poobczyszczać, żeby tutaj żadna zgnilizna mi nie weszła, bo jak zaczną gnić, no to będą gnić jedna od drugiej. O, tutaj taka, no przy dobrych wiatrach można taką kupić, nie? Sobie jeszcze z tamtego roku, widzicie, oznaczenia mam. To będziemy szli po kolei. Kotek też tu towarzyszy. No to zaczynamy. Tutaj też takie mniejsze. No troszkę ten filmik będzie trwał, no niestety. Ale też wam chcę
Pokazać, pochwalić się. No na pewno się podzielę. Na pewno się podzielę tymi sadzonkami. Bo jest tego multum. Zwłaszcza kannami. Bo jest tego multum. No i takie na przykład z dynki kupujecie. No, takie coś. Czasami nawet się trafi. No takie mniej więcej. O to na przykład taka typowa dalia sprzedażowa. O. Sztuka takiej dalii sprzedażowej, gdzie możecie kupić. W marketach to jeszcze chyba nawet mniejsze są. No ale te, no to zobaczcie. Ja już teraz bez rękawiczek, ręce mi się mogą pobrudzić. To jest dopiero coś. No tutaj widzicie, jest dużo ziemi jeszcze. Coś fajnego. To jest dopiero buła. Jak ja to mówię, buła. No można sobie podzielić oczywiście na kilka. Można zostawić jak jest. Komuś sprezentować lub się wymienić. Tu mamy kolejną bułę. No tutaj się obcięło niestety. Ale zobaczcie, jakie to są buły. Co niektóre. No są dalie, które aż nie tworzą takich dużych kart, no bo są. Nie powiem, że nie mam, bo mam tutaj też i mniejszych trochę. Ale są też bardzo ładne. Te mniejsze. Jak mamy takie dwa, widzicie te dwa korzonki, to one się łatwo je można podzielić i posadzić sobie osobno lub z kimś się podzielić, prawda? Kolejne. Powiem wam, że bulwy tych dalii to są różne. Są takie niewielkie, okrąglutkie. Są właśnie takie bardziej podłużne. Te kartofelki, jak to można mówić. Bulwy kartofelki. No różne są, w zależności właśnie od dalii. Są różne. No to widzicie, tu jest są kolejne piękne. No piękne egzemplarze jeszcze z ziemią, z korzeniami. Jak to się mówi, cud, miód, malina. Ziemia obecnie to ja sobie tę ziemię po prostu obtrzepię. Tutaj kolejne. I kolejne. I kotek. Cześć kotek! Pomocnicy mi dzisiaj pomagali cały czas. Tutaj widać piękną również bulwę. Zobaczcie, jaka rozrośnięta. Można dzielić ją na kilka. Tu mniejsze. Mniejsze. Powiem wam, że mam takie marzenie, że chciałabym sobie teraz rozmnożyć właśnie różne kanny, bo mnie to zaciekawił świat tych kann. No nie tylko czerwonych, no chciałam właśnie mieć czerwone i inne takie. W tamtym roku sobie zakupiłam bulwy czerwonych, wysiałam nasiona na wiosnę. Miało być fajne, kolorowe, wszystko okazało się czerwone. No oczywiście będziemy wykopywać też i kanny już niebawem, ale po pierwszych przymrozkach. Jest dużo pracy, więc pomału się tutaj ogarniam. No i też chcę, żeby one mi tutaj przeschły, te wszystkie dalie, żeby żadna mi tutaj potem zgnilizna nie wchodziła. Jak wcześniej chyba mówiłam, albo nie, to ja przechowuję dalie w tych trocinach, w wiaderkach, w jakichś pojemnikach starych, po prostu w trocinach. No piękne są, powiem wam, piękne są, mam tego. Ohoho i ohoho. Powiem wam, że miłością do kilku rzeczy, do kilku warzyw, do kilku rodzajów kwiatów, no to zarazili mnie koledzy lub koleżanki z YouTube'a. Do dalej zaraziła mnie miłością właśnie, pasją koleżanka Mardar. Ona tych kwiatów, tych dali to miała multum. No i pamiętam, był taki odcinek. Ona koło domu właśnie miała te dalie. Wykopywała te dalie. No miała tego. Nie wiem.
Czy takiej ilości jak ja w tej chwili, czy więcej. I myślę sobie, piękne kwiaty. No oczywiście pierwszy rok zakupiłam, nie przechowały mi się. Płacz i zgrzytanie zębów był. Trzymałam w zbyt chyba ciepłym pomieszczeniu. Ładne egzemplarze, pieniądze stracone, dalie się nie przechowały. I jakoś tak było, że zgadałam się z koleżanką chyba. Wtedy mi też kilka sztuk wysłała. I potem wzięłam, pierwszy rok przechowywałam już w piwnicy, kotłowni, gdzie jest dodatnia temperatura, w trocinach. Bardzo ładnie mi się przechowały. Coś tam jeszcze dokupiłam na kolejny rok. Chyba to jest mój 4. sezon z daliami. Z tego co pamiętam, żeby was tutaj nie skłamać. I teraz mi się bardzo dobrze przechowują. No już jest ładna kolekcja. No jest dużo tych drobnokwiatowych dali. Ale jest. Specjalne miejsce dla nich zostało zrobione w tamtym roku na te dalie, żeby miały swoje miejsce. Trochę trawnika poleciało. Zobaczymy. Robi się tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Dzielę się z dziewczynami, z jakimiś znajomymi, koleżankami, ale w dalszym ciągu mam, bo oderwę taki kawałeczek po prostu z takich dali i mam jeszcze i dla siebie, i dla kogoś. No mniejsze są, większe są. Najbardziej to są piękne te takie chryzantemowe o pełnych kwiatach. No ale te drobne też mają swój urok. W tym roku sfrajerzyłam sprawę. Słoneczniki. Za dużo było słoneczników. Zagłuszyły te dalie. Nie pokazały tego, co powinny pokazać. Na drugi rok, jak mi się słoneczniki w daliach wysieją, to od razu będę wyrywać, żeby nie tworzyły niepotrzebnego cienia. No i te korzenie ze słonecznika też konkurują z bulwami, z dali, bo dalie też mają duże bulwy. Zabierają składniki pokarmowe, więc sąsiedztwo jest nie bardzo. Ładnie to niby wygląda, ale nie jest to tak, jak powinno moim zdaniem być. Także widzicie, multum tego mam. Multum. Trochę się do was nagadam. Ja wiem, że niektórzy mówią, że ja za dużo gadam. Oczywiście pies tu dziamka. Też rozmawia. Też rozmawia się. Bo koty ganiają i oni tak na koty się wściekają. Także jest wszystkiego, aby się wszystko fajnie przechowało. No i potem będziemy wykopywać oczywiście kanny. Ja wam już pokazywałam w odcinku o kannach, jak wyglądają wykopane kanny z nasion. Nawet powiem wam, ładne bulwy zawiązały. W sumie tutaj obok leży, to wam jeszcze pokażę. No i niech one sobie tutaj fajnie sechną. Jeszcze ogólnie podniosę głowę, żebym się nie uderzyła. Po całokształcie wam pokażę. Koty łażą mi tu po folii, dziury robią. Oczywiście standardowo. Ile tego tutaj jest. Myślę, że pół szklarni na pewno tych bulw. Kociaki. Powiem wam, że myślałam, że może ktoś weźmie koty, ale nikt się nie zgłosił. No i chyba Monia zostanie z 5 kotami młodymi i kocicą. No i oczywiście czekam nie lada wydatek, bo prawie same dziewczyny i pewnie na wiosnę będzie sterylizacja. No bo co ja będę kotek tyle trzymać, potem mi się koty pokocą. No niestety tak się nie da. Trzeba będzie zrobić porządek, ale to jeszcze na to czas, bo koty jeszcze są za młode. A i tutaj mam tą właśnie kannę z nasion. Bardzo ładne te bulwki.
Mrówki już oblazły, o. Dziady jedne. Potem wiadomo, że ja to poobcinam. Nie wiem, niektórzy myją, ja to chyba tego myła nie będę. Ale wystarczy, że ma tutaj oczko, o. I z tego oczka już nawet jakby było jedno tylko, to już urośnie kwiatek. Ale na pewno będzie tego dużo, bo pół ogródka jest tych kan czerwonych. One dopiero zaczynają kwitnąć, ale u nas już zdrowe temperatury, więc lada moment też będę je wykopywać. Także cóż, nagadałam się. Jeszcze może spojrzenie na kociaka, który tu sobie chodzi. I szklarnia się przydaje na takie właśnie rzeczy. A w drugiej szklarni to będę suszyła po prostu na płachtach orzechy i też mi się, moi drodzy, przyda. Tutaj będą kwiaty się suszyć, a tam będę suszyła orzechy, bo orzechy już też spadają i trzeba się brać do roboty, jak to mówią. Jesień też jest dużo prac w ogrodzie, ale żeby mieć potem na wiosnę pięknie, to wiadomo, że trzeba w jesieni też o to zadbać. Także chyba na tyle mojego gadania. Niech dalie tutaj obsychają sobie. Nie wiem, ile one tu będą leżeć. Tydzień, dwa. Jak nie będzie przymrozków, szklarnię sobie zamknę. Potem to wszystko, jak to się mówi, w miarę obtrzepię z ziemi, ile się da. Powkładam w pojemniki. Opcjonalnie podzielę. Albo zostaną tak, jak są do wiosny. Chyba że z kimś się jeszcze na jesieni podzielę, a jak nie, to na wiosnę. Także wiecie, tak to wygląda na chwilę obecną. Więc powiem tak, jeżeli chodzi o kanny z nasion, pierwszy rok historii mojej, to będę pokazywać wszystko, jak wykopię. Będziemy kopać wspólnie. Drugi rok z daliami z nasion. W tamtym roku pierwszy rok wysiewałam. Czy warto? Warto. Warto. Minie 2 lata i mamy już piękny dorobek daliowy, jeżeli chcecie. I też zaoszczędzimy dużo pieniążków. Także ode mnie polecam oczywiście. Pozdrawiam jeszcze raz koleżankę Mardar, od której właśnie w filmiku zaczęła się moja historia z daliami. Piękne kwiaty, tylko niestety nie zimują w naszym klimacie. No to cóż, pa pa!